Dzień dobry. Dziś takie porównanie zrobiłem w ramach, że tak powiem, iron testu dwóch wykrywaczy Deusa 2 i Versy z nowym softem. Myślę, że to nie jest porównanie. Po prostu pokażę Wam, jak te wykrywacze działają na tym samym celu i spróbuję wypracować jakieś ustawienia, które będą tutaj działały i będą w miarę sensowne. Co do, że tak powiem, przedmiotu testu, to jest to guroś praski. Taki, on nie jest, że tak powiem, to nie jest Wacława, taki, że tak powiem, bardziej z większą zawartością srebra. Ten jest późniejszy i on tego srebra tyle nie ma, więc jest tak, można powiedzieć, średnio przewodzący. Natomiast tutaj i tu macie spore kawałki takiego kutego żelaza, takich gwoździ, można powiedzieć. Moneta jest troszeczkę niżej, głębokość może 12 cm, 10, o, tak bym powiedział. Myślę, że zacznę od Deusa. Co do Deusa, z Deusem tutaj nie ma dużo komplikacji. Spróbuję wyczaić ten sygnał. Sami sobie ocenicie, jak to działa i czy w jaki sposób można wycisnąć ten cel tutaj spośród tych gwoździ. Problemem wyjściowym będzie program czuły pełne tony z dyskryminacją 6, ale spokojnie mógłbym zejść tutaj niżej z dyskryminacją, nawet na 5,5, może 5,8, tak bym dał. Czułość może 93. Dźwięk żelaza, co się może Wam wydać tutaj dziwne, ustawię sobie nisko, dlatego że dźwięk żelaza nie jest mi potrzebny w kopaniu w żelaznym śmietniku. Będzie on mi tylko przeszkadzał. To nie jest łąka, gdzie tego dźwięku żelaza potrzebujecie, by rozpoznawać żelazo. Tu jest troszeczkę inaczej, bo tu się skupiacie na wyciąganiu koloru. O, tak bym to określił. Co do reaktywności, to ten 2,5. Audio response zostawię tutaj fabrycznie. W opcjach audio myślę, że co my tu mamy w ogóle w tym audio? Mamy PWN-a. Ja myślę, że z tym PWN-em zostanę. Nie włączę również filtrów, dlatego że tu potrzebuję troszeczkę bardziej niuansu niż tej definicji. Potrzebuję tych niuansów, żeby wychwycić ten cel spośród tego tutaj zaśmiecenia żelazem, można by ocenić, nie? Tak, więc przechodzę teraz jeszcze raz do dyskryminacji i sprawdzę, czy ja tutaj wszystko ustawiłem, co powinno być. Mamy pełne tony z offsetem fabrycznym 5. Silencer zostawię, nie przeszkadza mi. Raczej co ja gadam, notch zostawię, natomiast silencer sobie tutaj pyknę na 0. Dobra. Strzelenie do gruntu. O, tam sobie, że tak powiem, na 86 się dostrania. No i dobra, spróbujemy wyczaić tego grosza praskiego. Czy się nam to uda? Przy spunktowaniu mamy to. Jeśli chodzi o wychwytywalność, to jest. Natomiast co do audio jest, prawda? Kwestia identyfikacji jest taka, no, że tak powiem, zawodna, ale pamiętajcie o tym, że wszystkie wykrywacze XP to są wykrywacze audio, gdzie audio jest najważniejsze. Ta identyfikacja na wyświetlaczu nigdy nie była jakąś najważniejszą cechą XP. Chodzi o audio. Czy ta wykrywalność jest? Myślę, że tak. Z tego podejścia, co się będzie działo?
Jeszcze raz. Cewka równoległa do ziemi. Tu by mi się chyba nie udało. Przy odpowiednim jedynie wejściu. Tak z podejścia, no to akurat się udało, bo wiem, gdzie już to jest, prawda? Więc co by się stało natomiast, gdybym tutaj sobie ustawił ten dźwięk żelaza wyżej, powiedzmy na tą fabryczną 7. Ta wykrywalność z tego wyższego podejścia jest bardzo dobra. No, tak więc zupełnie banalnie stworzony program na bazie pełnych tonów. Czy mógłbym tutaj coś ulepszyć i co by mi dało po prostu więcej jeszcze? Myślę, że spróbujmy z reaktywnością. Chodzi o to podejście, bo tam to jest bezproblemowo. No myślę, że lepiej z podejścia. Myślę, że jest. Więc ta reaktywność na 3 tu akurat pomaga. Natomiast z tego podejścia myślę, że również pomogła, bo identyfikacja stała się jeszcze pewniejsza. Jest 79, 78 albo 80 identyfikacja tego celu. Myślę, że z Deusem sprawa jest jasna. Przejdę do wersji. Wersja jest na nowym softie. No nie będę tutaj ściemniał, że nie jest. Po prostu no, nie ma to jakiegoś tam większego znaczenia tutaj. Strojenie do gruntu. Co do ustawień. Może czułość na początku fabryczna. Dam sobie na 5 szybkość, czyli reaktywność. Co do ustawień tutaj, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o to żelazo, to te ustawienia filtrów tutaj na 0 nie przeszkadzają, bo to żelazo, które tutaj jest, nie fałszuje. Więc pozostawię tutaj wyłączone jakby te filtry żelaza, bo one mi nie przeszkadzają. Jasne, że wspomaga to wykrywalność tego celu, ale no nie, no dobra. Powiedzmy, te moje fabryczne 10 dam tutaj dla świętego spokoju, żeby nie było lipy, że coś wam tutaj, że tak powiem, cisnę, że tak powiem, kloca na was, nie? No dobra, dalej. Co do ustawień audio, na początek użyję ustawienia takiego, czyli 5 standardowego. Co do głośności żelaza, to myślę, że nam nie jest taka potrzebna wysoka, damy ją na 1 na razie, natomiast tutaj damy w sumie moje ulubione ustawienie, czyli 1 ton. Czyli 2 tony. No, dobra, wykrywacz zastrojony. Jestem w polu, czy jestem w programie, można powiedzieć, Pro, czyli w programie Park. Zaczynamy. Łatwiejsze podejście. Myślę, że jest to. Jeszcze raz. Bez żadnego problemu. 55. Grosz praski jest zidentyfikowany na 55. Natomiast z tego trudniejszego myślę, że nie. Jeśli chodzi o kwestię może szybkości, nie, to bym określił jako falsy, że tak powiem, gruntowe. Więc ja tutaj mogę zmienić więcej. Powiedzmy, wyłączę ten filtr całkowicie.
tu jest bez problemu. Dobra, ale mamy tutaj taką tajną broń, która się nazywa Fast Mode, czyli filtr szybki, można powiedzieć. Zobaczymy, jak będzie na tym filtrze szybkim. Jest lepiej? Mamy to. Zdecydowanie poprawiło się, prawda? Jeszcze raz. Piąteczka, ta, którą zwykle wszyscy używamy. Tu mnie gdzieś z boku pokazuje. Natomiast jeśli go włączę, wygląda to następująco. Teraz już nie jest taki, jaki był początkowo. Teraz jest. To jest wykrywalność. To jest wykrywalność tego grosza polskiego. Jeśli wyciągnę grosza polskiego, mam go tutaj. O. Wyciągnięty. Zobaczę, czy nie mam falsów. Uwaga. Nie mam nic, mam ciszę. Tu troszeczkę, by to zniwelować, damy mu 10, 15, 20. To nie pomoże. 10. Myślę, że jest lepiej. Mniej przeszkadza. Jest to mała zmiana, ale niuansik. Z powrotem grosz praski. Tutaj żelazo jest tu i tu. Ale celu nie ma. W takim ustawieniu może czułość pomoże. Wykrywa go tu, pinpoint. Ale ja podejrzewam, że jest to fal z tego gwoździa. Dobra. Jak to będzie wyglądało po wyłączeniu wersy i użycia Deusa? No niestety Deus nie pamięta ustawień. Menu, pamiętam, że tam było 5,8, czułość była 93, to było tak, tu jedynkę dam, reaktywność była 3, bo ona była tutaj najlepsza, tutaj były pełne tony z tym offsetem, z zostawionym noczem, z silencerem na 0 i chyba to było wszystko. W stronie do gruntu. Dobra, zobaczymy, czy mi to po prostu będzie się wbijało w kolor, to żelazo.
Nie, tu się nie wbija ten kolor. Jest czystym żelazem, jest ono po prostu zwyczajnie wyciszane, bo jest głośność żelaza jest ustawiona niziutko. Przy normalnej dobra, no to z powrotem ląduje grosz praski. Chwila. Do dziurki. Tu gdzie był. Jaki będzie efekt? Przy spunktowaniu ID 80. Z tego łatwiejszego podejścia no, to jest, myślę, że teraz macie, powiedzmy, jasność, jak to wygląda w porównaniu z dwóch wykrywaczy, porównując. Wiadomo, że zresztą nie będę mówił o cenie, no, bo to nieważne. Takie są realia. Akurat na tym celu i w tym ułożeniu, które jest zupełnie przypadkowe, wyszło tak, jak to wygląda, nie? Deus zawsze był, że tak powiem, mistrzem, jeśli chodzi o wykrywalność tych kolorków wśród żelaza i myślę, że to pozostało, nie? Jeszcze raz. To jest z boku gdzieś. Myślę, że sprawa jest tutaj jasna i jest ten cel, że tak powiem, wykrywany. Jeszcze raz. Bez żadnego problemu. No to tyle. Sami sobie to ocencie, jak lubicie oceniać. Bardziej było tutaj w tym film dotyczył tego, jak podchodzić do tych ustawień, jak mniej więcej kombinować, w którym kierunku by Wam się udało te cele między tego żelaza powyciągać, nie? Jeśli chodzi o programy tutaj Deusa, bo przyznam się, jeśli chodzi, że jestem, że tak powiem, bardziej doświadczoną osobą, jeśli chodzi o Deusa 2 niż o Versę, chociaż z Versą też bardzo dużo czasu spędzam, ale jednak z tym Deusem, który jest moim głównym wykrywaczem, spędzam go trochę więcej i spędzałem więcej. Ale tu nie ma żadnej filozofii, bo mógłbym użyć innego programu i uzyskać bardzo podobne tutaj wyniki. Mógłbym użyć na przykład Fasta, mógłbym użyć programu podstawowego Sensitive i też wykrywalność byłaby to sama. Z Versą myślę, że to jest tak, z Versą, jeśli chodzi o ten filtr audio, ten Fast, to on działa, ale nie można powiedzieć w ten sposób, że zacznie Wam na przykład wyciągać denarka spod tej łopaty, nie? Jest to paruprocentowe wzmocnienie możliwości żelaza, możliwości Versy w żelazie. I to po prostu działa. To także działało tutaj. Ten efekt na początku był bardziej widoczny, ale to po prostu działa. Kwestia pozostałych ustawień. Użyłem w sumie dosyć wysokiej reaktywności, użyłem również troszeczkę wyższej czułości, użyłem programu tego, którego nazywam programem Pro, czyli programu Park. Wynik również jest dobry, ta wykrywalność była. Identyfikacja, która została polepszona w nowym softie, była tutaj jasna, tylko to są dwa różne wykrywacze i te skale są troszeczkę inne. Ta identyfikacja była w granicach 58, a w Deusie to było 78-80, nie? No, to są takie drobne różnice. Obydwa wykrywacze mają potencjał w żelazie i obydwa można użytkować. Kwestia tego, które jest lepsze, to wszystko zależy od Was, czyli użytkowników, który Wam się podoba i z którym się czujecie lepiej.
I tyle z mojej strony. Ja oczywiście tam swoje typy mam, ale to jest ocena moja subiektywna. Nie zamierzam się tutaj nią dzielić. Trzymajcie się. Na dziś to wszystko. Myślę, że film i tak dosyć długi.